Mówiono, że był homoseksualistą, impotentem, a nawet nekrofilem. Wskazywano, że jest nieczuły, zimny, pozbawiony jakichkolwiek ludzkich emocji, a do tego cierpi na chorobę weneryczną, posiada jedno jądro i fascynują go ekskrementy. Mitów na temat seksualności Hitlera narosło bardzo wiele, a niektóre z nich przekraczają granice absurdu. Jak naprawdę wyglądało życie seksualne wodza III Rzeszy? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Damian Dziedzic. Zanim przejdziemy do omówienia większości, mniej lub bardziej prawdopodobnych hipotez związanych z życiem seksualnym Adolfa Hitlera, należy słów kilka poświęcić na dostępną dla tego zagadnienia bazę źródłową. Powiedzieć, że jest ona zróżnicowana, to nic nie powiedzieć. Poza dostępnymi biografiami Hitlera dysponujemy całą masą różnego rodzaju opracowań, czy to z okresu przedwojennego, wojennego i oczywiście powojennego, z których każde cechowało się innym nastawieniem. Wraz z rozwojem kariery politycznej Adolfa Hitlera i pojawianiem się w jego bezpośrednim otoczeniu rozmaitych wrogów, pojawiały się różne opinie, różne oskarżenia, różne domysły o dewiacje, jakoby ten prowadził, co miało oczywiście zdyskredytować go w oczach wyborców. Najczęściej Hitler wychodził z nich obronną ręką. Jako człowiek dość dyskretny nie dawał zbyt mocnych argumentów dla dziennikarzy i przeciwników politycznych. Nie zawsze jednak dopisywało mu szczęście, czego przykładem było tajemnicze samobójstwo jego siostrzenicy Geli Raubal, z którą Hitlera miał rzekomo łączyć kazirodczy romans. Brak stałego związku tylko umacniał podejrzenia, które rodziły pytanie zadawane również dzisiaj. Ile w tym wszystkim było prawdy? Czy Adolf Hitler był dewiantem, co miało wyjaśnić jego zbrodniczą politykę, czy może jednak był, przynajmniej w teorii, całkiem normalnym człowiekiem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy cofnąć się do pierwszych lat życia Adolfa Hitlera. Naczelnym źródłem do prześledzenia rozwoju seksualności u młodego Hitlera są wspomnienia jego pierwszego przyjaciela, Augusta Kubicka. Poznawszy się jeszcze w Lincu, mieszkali wspólnie przez pewien czas w Wiedniu, gdzie nastąpił rozwój i krystalizacja rozmaitych poglądów u Hitlera. Abstrahując od kwestii politycznych i światopoglądowych, o których wspominaliśmy Państwu w poprzednich odcinkach, uwagę Augusta Kubicka zwróciła również sfera emocjonalna przyszłego dyktatora. Pierwszym ważnym mitem związanym z Hitlerem było przekonanie o tym, że był on osobą całkowicie pozbawioną jakichkolwiek emocji, czego źródłem miało być jego dzieciństwo i sytuacja panująca w domu. Hitler faktycznie był dzieckiem o bardzo ograniczonej emocjonalności, co bez wątpienia było efektem surowego wychowania, jakie stosował względem chłopca jego niestroniący zresztą od alkoholu ojciec Alois. Ograniczonej nie oznacza jednak żadnej. Miłość nie była bowiem pojęciem obcym dla Hitlera. Takim uczuciem z pewnością darzył swoją matkę, a i ona była bardzo przywiązana do swojego syna, którego wspierała w jego artystycznych aspiracjach. Jeszcze w Lincu zresztą Hitler uległ młodzieńczemu zauroczeniu. Obiektem jego westchnień była niejaka Stefanie Izak, z którą ten nigdy nie nawiązał bezpośredniego kontaktu, a sama Stefanie aż do lat 50. nie wiedziała, że Führer darzył ją jakimś poważnym uczuciem w młodości. Jej nazwisko stanowiło kolejną pożywkę dla sensacji. Uważano, że jest żydowskie, a nieodwzajemnione uczucie miało wyjaśnić późniejszą niechęć Hitlera do Żydów. Okazało się jednak, że był to czysty przypadek, a Stefanie nie miała żydowskich korzeni. Faktem jednak pozostaje, że Hitler był faktycznie zafascynowany. Śledził Stefanie i nakazywał to samo robić Augustowi Kubickowi, który następnie składał relacje Führerowi. Hitler planował z nią wspólną przyszłość, naszkicował nawet projekt willi, w której mogliby razem zamieszkać. Był również bardzo o nią zazdrosny, czemu ta dawała powody publicznie tańcząc z innymi mężczyznami. Oczywiście Hitlerowi brakowało odwagi, by zaprosić ją do tańca. Z dużym prawdopodobieństwem wysłał jej jednak miłosny list. Stefanie wspominała bowiem po wojnie, że nie pamięta co prawda młodego Hitlera, ale pewnego dnia dostała liścik od kogoś, kto, jak głosiła jego treść, planował studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Jedyna interakcja między młodzieńcami nastąpiła w czerwcu 1906 roku, kiedy Stefanie, jadąc powozem, rzuciła w kierunku Hitlera kwiat. Ten go chwycił, a ponadto został obdarzony uśmiechem. Kubicek opisał później tę scenę. Nigdy więcej nie widziałem Adolfa tak szczęśliwego jak w tamtej chwili. Kiedy powóz przejechał, odciągnął mnie na bok i ze wzruszeniem patrzył na kwiat, ten widzialny dowód jej miłości.
Wciąż słyszę jego głos drżący z podniecenia. Ona mnie kocha. Nie brakuje więc aspektów, które mogłyby posłużyć do tego, aby określić Hitlera mianem rozemocjonowanego. Musimy jednak pamiętać, że mówimy o kilkunastoletnim młodzieńcu, który podlegał naturalnym cyklom biologicznym i tak zwanej burzy hormonów. Z drugiej strony zauroczenie Stefanii mogłoby wyjaśnić późniejszą wstrzemięźliwość Hitlera w Wiedniu. Być może przyszły dyktator czuł się w jakiś sposób emocjonalnie zobowiązany względem dziewczyny, a tym samym stronił od innych kobiet. Tak czy inaczej, przy całej palecie różnych kontrowersyjnych aspektów, to młodzieńcze zauroczenie Hitlera nie odbiegało od normy, ba, czyniło z niego nawet całkiem normalnego młodzieńca. Przyjaźń Hitlera z Kubickiem trwała do tzw. okresu wiedeńskiego i na nim się zakończyła. Tym niemniej August zdążył zapamiętać i przekazać nam kilka ważnych informacji na temat tego okresu życia Hitlera. Wiedeń dał Hitlerowi całą paletę powodów do rozczarowań. Dwukrotne odrzucenie z akademii, postępująca pauperyzacja, a do tego zgorzknienie powodowały, że młody Hitler ulegał radykalizacji. Kontynuując wątek seksualny, Hitler dalej nie dążył do jakiejkolwiek inicjacji. Świadomie i z pełnym przekonaniem wystrzegał się kontaktów z kobietami, a już szczególnie z prostytutkami, od których roiło się w stolicy monarchii austro-węgierskiej, a które wzbudzały u Hitlera autentyczny wstręt. W jego zachowaniu obca była nawet taka zwykła młodzieńcza ciekawość. Gdy wraz z Kubickiem szukali mieszkania w Wiedniu, jedna z gospodyni otworzyła im drzwi w samym szlafroku, a gdy prezentowała mieszkanie, szlafrok rozchylił się, ukazując bieliznę. Hitler podskoczył, wyprowadził przyjaciela z mieszkania i wykrzyczał na ulicy: „Co za putyfara!”, czym nawiązał do starotestamentowej Egipcjanki, symbolu uwodzicielki cnotliwych mężczyzn. Kubicek wspominał również, że młody Hitler wzbudzał zainteresowanie wśród kobiet, które łowiły go wzrokiem szczególnie w wiedeńskiej operze, nomen omen miejscu częstych spotkań homoseksualistów. Hitler pozostawał jednak niewzruszony i z żadną z kobiet nie nawiązał kontaktu. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że przez całą młodość Hitler tłumił swoją seksualność, do czego skłaniają się jego najbardziej rzetelni biografowie, a część z nich, jak Brigitte Hamann, wyjaśnia to uczuciem względem wcześniej wspomnianej Stefanii. Warto przy okazji zauważyć, że w okresie wiedeńskim Hitler był silnie zafascynowany tzw. ruchem wszechniemieckim, którego ideolodzy głosili, że pozostanie w czystości jest szczególnie pożądane z punktu widzenia rozwoju intelektualnego mężczyzny. Wracając do pamiętników Kubicka, warto odnotować, że znajomość z nim dała pierwsze powody do hipotez, jakoby Adolf Hitler był homoseksualistą. Koronnym argumentem miał być tu przede wszystkim fakt wspólnego mieszkania obu młodzieńców, co jest argumentem całkowicie bezsensownym. W okresie młodości Hitlera to raczej mieszkanie z inną kobietą uchodziłoby za przejaw swoistej dewiacji i przekroczenia dopuszczalnych norm. Tym niemniej dość zażyła relacja obu mężczyzn i kilka niejasnych scen przekazanych przez Kubicka nie osłabiły entuzjazmu poszukiwaczy sensacji. Pewnego dnia Kubicek, jako student Akademii Muzycznej, udzielał młodej kobiecie korepetycji z gry na fortepianie. Sytuacja wydarzyła się w wynajmowanym mieszkaniu, do którego nagle wszedł Hitler. Zareagował gniewem na obecność dziewczyny i zakazał Kubickowi dalszego się z nią spotykania. Doszło do niewątpliwej zazdrości. Pytanie tylko, czy o przyjaciela, czy kogoś więcej? Przyjęcie bardziej sensacyjnej odpowiedzi ułatwia fakt, że podczas jednego ze spacerów w lesie przyjaciół zaskoczył deszcz. Gdy schronili się w opuszczonej stodole, Hitler miał się rozebrać, po czym Kubicek okrył go suchym ręcznikiem, zapamiętując przy tym detale jego ciała, które określił mianem hinduskiego ascety, z tkaniną owiniętą wokół bioder i ramion. I znów nie wiadomo, jak to rozumieć. Gdyby doszło do czegoś wstydliwego, no to przecież Kubicek mógłby to po prostu przemilczeć. Wydaje się jednak, że do niczego takiego nie doszło i stąd w ogóle wiemy o takiej sytuacji. Z kolei dziwne zachowania Hitlera mogły być związane z rozgoryczeniem, jakie ówcześnie przeżywał w związku z odrzuceniem z akademii. Homoseksualistów w Wiedniu w każdym razie nie brakowało, a Hitler się z nimi stykał, szczególnie wtedy, gdy mieszkał w schroniskach, gdzie akty homoseksualne były na porządku dziennym. Tego okresu jednak wspomnienia Kubicka nie obejmują, bowiem znajomość między przyjaciółmi uległa zerwaniu po tym, jak August wyjechał na wakacje do rodziny, a Hitler niezapowiedzianie wyprowadził się ze wspólnego mieszkania. Kontynuując wątek homoseksualny, wydaje się, że Hitler był dość obojętny na punkcie tego, kto jakiej jest orientacji, co wyjaśniałoby dużą liczbę osób homo lub biseksualnych w jego bezpośrednim otoczeniu, czego koronnym dowodem jest postać Ernsta Röhma.
Ten szef Sturmabteilung, jeden z najbliższych współpracowników Hitlera, który jako nieliczny mógł zwracać się do przyszłego kanclerza po imieniu w zasadzie niemal do ostatnich miesięcy swojego życia, cieszył się sympatią wodza. Dopiero spisek zawiązany przez Heinricha Himmlera i Hermanna Göringa, mający na celu unieszkodliwienie wpływowego szefa Sturmabteilung, nadwyrężyły zaufanie Hitlera, a ostatecznie doprowadziły do śmierci Ernsta Röhma. Röhma, którego orientacja nie była dla nikogo tajemnicą. I to na tyle, że powszechnie wiedziano o rozmaitych orgiach urządzanych przez niego w mieszkaniu. Niemożliwym jest, aby Hitler o tym nie wiedział, a mimo to zachowywał pewną obojętność. Ujmowanie tego zagadnienia z perspektywy homoseksualistów otaczających Hitlera faktycznie wzbudza uzasadnione podejrzenia. Nie możemy jednak zapominać o drugiej perspektywie heteroseksualnych osób w otoczeniu wodza III Rzeszy. Goebbels, Bormann, Göring stanowią zdecydowaną przeciwwagę dla wspomnianych wcześniej homoseksualistów. Uważam zresztą, że postrzeganie Hitlera jako przepełnionego gniewem geja czy biseksualisty jest radykalną drogą na skróty, mającą wyjaśnić z pozoru abstrakcyjne zło, którego dopuścił się ten człowiek. Nie oznacza to jednak, że możemy całkowicie wykluczyć odmienną orientację u wodza III Rzeszy. Tak czy inaczej, kontakty z homoseksualistami zdecydowanie ustępowały pod względem liczby i natężenia z pięknymi i nierzadko bardzo wpływowymi kobietami, które otaczały Adolfa Hitlera. Wraz z rozwojem kariery politycznej Adolf Hitler coraz częściej pojawiał się na ustach Niemców, a jego nazwisko docierało do uszu kobiet rozmaitego autoramentu. Od arystokratek w rodzaju krewnej Richarda Wagnera po aktorki, w skład których wchodzić miała uwielbiana zresztą przez Führera prywatnie miłośnika kina Pola Negri. Adolf Hitler, podobnie jak za młodu, uwielbiał chodzić do oper i na spektakle. Podobno po jednym z nich zaprosił tancerkę do mieszkania, a podczas innych spotkań podobno bardzo swobodnie poruszał się pośród nagich aktorek, gdy miał możliwość wejścia na zaplecze. Poza anonimowymi kobietami do Hitlera dostęp miały Susi Liptauer, która próbowała podobno popełnić samobójstwo, gdy ten ją odrzucił, Jenny Haug, siostra jednego z kierowców, Gerda, wdowa po profesorze Paulu Ludwiku Trüście, czy Eleonora Bauer, która miała nawet urodzić Hitlerowi dziecko. Są to jednak spekulacje, nie mające większego pokrycia. Do tego wianuszka dołączyć należy również Inge Ley, która w 1943 roku popełniła samobójstwo, co samo w sobie również przypisywano znajomości z Hitlerem, oraz przede wszystkim panią Unity Valkyrie Mitford. O tej angielskiej arystokratce, silnie zaangażowanej w działalność brytyjskiej Unii Faszystów, której przewodniczył Oswald Mosley, sama Ewa Braun wspominała, iż była wyjątkowo natarczywa względem Hitlera. Jej fascynacja Führerem była chyba faktycznie silna, skoro ta próbowała popełnić samobójstwo, gdy Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Rzeszy. Przed podjęciem tematu prawdziwych, potwierdzonych relacji Adolfa Hitlera z kobietami warto odnotować również rzekomą relację, jaka łączyła go z Magdą Goebbels, kobietą faktycznie zafascynowaną Führerem, oraz Henriette Hoffmann, córką nadwornego fotografa Adolfa Hitlera, którą ten chciał pocałować w 1929 roku, lecz ta odmówiła, na co Hitler zareagował z irytacją. Abstrahując od wspomnianych wcześniej, będących jedynie hipotezą związków Hitlera, za pierwszą prawdziwą relację możemy uznać jedynie tę, którą nawiązał on z młodszą o ponad 20 lat, 16-letnią Mimi Reiter. Początek związku nastąpił w 1926 roku, czyli w okresie, w którym działalność polityczna Hitlera wracała na w cudzysłowie właściwe tory, po zwolnieniu go z twierdzy w Landsbergu. Jest to o tyle istotne, że Hitler z całą pewnością wzbudzał w dziewczynie podziw. Otoczony i hołubiony przez akolitów umacniał swoją rolę przywódcy ruchu narodowo-socjalistycznego, co będzie tak istotne dla wszystkich późniejszych relacji. Młody wiek Mimi był zresztą decydujący dla Hitlera, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o zerwaniu tej relacji. Hitler zdawał sobie sprawę, że związek z nieletnią może zagrozić jego karierze politycznej. Istnieją domysły, że bywała ona u niego również później, m.in. w latach 1931-33, co jednak jest dość wątpliwe, biorąc pod uwagę zaangażowanie Hitlera w tym czasie w podejrzaną relację z własną siostrzenicą Gelą Raubal i coraz częściej pojawiającą się Ewą Braun. Mimi była jednak bardzo młoda, a związek, przynajmniej oficjalnie, trwał zaledwie kilka miesięcy. Abstrahując od politycznej trzeźwości Führera, wiek dziewczyny może faktycznie wskazywać na pewną dewiację u Hitlera, którego interesowały młode dziewczęta. Wspomniana wcześniej Henriette Hoffmann, którą Hitler chciał pocałować w 2 lata po zerwaniu związku z Mimi, miała podczas tego wydarzenia zaledwie 14 lat.
Tak czy inaczej nie wiemy, czy między nimi a Hitlerem, mimo oczywiście uzasadnionych podejrzeń, do czegokolwiek doszło. Nie dysponujemy żadnymi twardymi dowodami, które mogłyby to potwierdzić. Inaczej jednak sprawa ma się w przypadku dziwnej relacji, jaka łączyła Hitlera z jego własną siostrzenicą. Oficjalny początek związku Hitlera z Geli Raubal nastąpił w 1927 roku, gdy ta przybyła z wycieczką szkolną do Monachium, a zakończyła się 4 lata później samobójczą śmiercią dziewczyny. To jednak nie przywódca narodowo-socjalistycznego ruchu wzbudził początkowo uwagę Geli, lecz jego kierowca, Emil Morris, z którym Hitler odsiadywał zresztą wyrok w Landsbergu. Morris odwzajemniał uczucie, o czym powiedział Hitlerowi i poprosił go, jako najbliższą rodzinę dziewczyny, o jej rękę. Führer zareagował gniewem i nakazał młodym poczekać 2 lata, prawdopodobnie licząc na to, że związek się rozpadnie, do czego faktycznie doszło. Morris został zwolniony z funkcji kierowcy latem 1928 roku. Główną tego przyczyną był jednak fakt, że miał on żydowskich przodków. Hitler nie mógł więc pozwolić sobie na kierowcę Żyda, a już tym bardziej semickiego członka rodziny. Prawdę mówiąc, Hitler i tak postąpił z nim dość delikatnie, a sam Morris dołączył obok Eduarda Blocha, lekarza, który leczył matkę Hitlera, do grona Żydów, którym ten nie pozwolił zrobić krzywdy. Wiele wskazuje jednak na to, że Hitler po prostu zakochał się we własnej siostrzenicy. Zapytacie Państwo, czy nie przeszkadzało mu bliskie pokrewieństwo? Z całą pewnością nie, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że rodzice Hitlera również byli ze sobą spokrewnieni. Zerwanie relacji z Morrisem rozpoczęło stopniowe uzależnianie Geli od troskliwego wuja, który coraz bardziej ingerował w każdą sferę życia dziewczyny. Nie pozwalał jej się spotykać, a jeśli już gdzieś wychodziła, to było to skrupulatnie odnotowywane i kontrolowane albo przez samego Hitlera, albo przez jego wysłanników. Ta nadopiekuńczość była zresztą poddawana jako powód samobójstwa Geli. Dziewczyna miała nazywać Führera potworem, a nawet przyznawać, że zmusza on ją do rzeczy, które ciężko sobie wyobrazić. Szczególnie chętnie mówił o tym Ernst Hanfstaeng, który wskazywał, że Hitler był pogrążony w perwersyjnym związku z własną siostrzenicą. Musimy jednak pamiętać, że pozostawał on w bardzo ostrym konflikcie z Führerem. Podobne treści głosił inny przeciwnik Führera, Otto Strasser. Opinie tych dwóch antagonistów, a zarazem autorów hipotezy o perwersjach Hitlera, należy jednak przyjmować z bardzo dużą ostrożnością. Okoliczności jej śmierci również pozostają nieznane. Bardzo nieprzychylna Hitlerowi gazeta Münchener Post wspominała, że Geli została znaleziona na podłodze z rozbitym nosem i rewolwerem wuja w dłoni. Niektórzy jednak twierdzili, że był to przypadek. Tak czy inaczej relacja między tym dwojgiem była bardzo kontrowersyjna, choć Hitler za wszelką cenę starał się wykazać obojętność po jej śmierci. Nie było go na ceremonii pogrzebowej, nie uważał również za stosowne, aby wykupić dla niej osobny grób. Nie ma jednak dowodów potwierdzających jakąkolwiek patologię seksualną łączącą Hitlera i Geli. Faktem jest, że bardzo mocno ingerował on jej w życie. Faktem również pozostaje, że był w tę relację mocno zaangażowany pod względem emocjonalnym. Nie wiadomo nawet, czy nie bardziej aniżeli w późniejszy związek, ten najbardziej znany, czyli z Ewą Braun. Ewa Braun poznała Hitlera w październiku 1929 roku. Miało to miejsce w atelier Heinricha Hoffmanna przy Amalienstraße w Monachium, gdzie dziewczyna podjęła pracę miesiąc wcześniej. Całkiem interesującym pozostaje fakt, że to właśnie przez Hoffmanna Hitler poznawał ważne osoby w swoim życiu. Tym razem była to Braun, a innym razem Theodor Morell, późniejszy osobisty lekarz Adolfa Hitlera. Przewagą Hitlera w relacji z Ewą Braun było w zasadzie to samo, co w przypadku relacji z innymi kobietami, czyli sława. Cały zakład Heinricha Hoffmanna zajmował się bowiem jednym tematem – partią NSDAP i jej wodzem, Adolfem Hitlerem. Po raz pierwszy jednak Braun nie rozpoznała szefa partii. Jak zapamiętała, Hoffmann przyszedł ze starszawym panem ze śmiesznym małym wąsikiem, w jasnym płaszczu przeciwdeszczowym w angielskim stylu i dużym filcowym kapeluszem w ręku. Bardzo szybko doszło między nimi do nawiązania znajomości, jednakże o bardziej zdecydowanych krokach nie było wtedy mowy. U Hitlera wciąż mieszkała Geli Raubal. Jeśli ten był kimkolwiek zafascynowany, to tylko nią. Nie przeszkadzało to jednak w spotkaniach z Ewą, z którą Hitler odwiedzał opery, a w 1930 roku towarzyszyła mu ona na kolacji w restauracji Osteria Bavaria. W tym samym roku Führer kazał sprawdzić, czy Braun ma czyste pochodzenie, ergo czy w jej rodzinie nie ma aby Żydów. Nie było, a Ewa Braun zajmowała coraz ważniejsze miejsce w życiu Hitlera.
Po śmierci Geli, Braun coraz częściej odwiedzała Haus Wachenfeld, czyli późniejszą willę Berghof. Znalazła się przy najwęższym kręgu Hitlera, jednakże nikt nie odnotowywał żadnych aktów zażyłości między nimi. Co więcej, Hitler wymagał, aby ta utrzymywała relacje w absolutnej tajemnicy, co wyjątkowo nie podobało się jej rodzicom, którzy odradzali jej kontynuowanie tego związku, co wzmagały dwie nieudane próby samobójcze Ewy, które ta próbowała popełnić w 1932 i 1935 roku. Z obu odratowała ją siostra Ilza. Ta druga próba spowodowała, że Hitler postanowił zająć się dziewczyną, to znaczy wynajął dla niej mieszkanie, a ta wyprowadziła się od rodziców. Nastąpiły również dużo częstsze kontakty. Nie było jednak mowy o ślubie. Dlaczego Führer nie chciał się związać oficjalnie? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka, lecz najbardziej prawdopodobną jest chyba ta, w której Hitler zrezygnował z ożenku ze względów propagandowych. Oto Hitler pokazywał Niemcom, że nie ma czasu na tak prozaiczne rzeczy jak żona, dom czy dzieci, a całe jego życie jest podporządkowane Niemcom. Co również istotne, nie odbierał on nadziei Niemkom, z których każda mogła myśleć, że to ona kiedyś stanie się wybranką serca Adolfa Hitlera. O życiu seksualnym Hitlera z Ewą wiadomo bardzo niewiele. Kobieta w swoim dzienniku o tym aspekcie wspominała oszczędnie, aczkolwiek wspominała, co wyklucza ewentualne podejrzenia o aseksualność lub impotencję Hitlera. Ich życie seksualne było raczej regularne, o ile pozwalała na to polityka. Przy niezapowiedzianych wizytach dochodziło nawet do sytuacji, w których Ewa Braun przyjmowała specjalne leki, aby opóźnić lub zahamować menstruację. Na romantycznych chwilach parę przyłapywał również Heinz Linge, a Theodor Morel wspominał nawet o zadrapaniach na ciele Hitlera, co mogło świadczyć o bardzo aktywnym życiu seksualnym tych dwojga. Tyle, aż tyle lub tylko tyle. Mimo absolutnie psychopatycznej sylwetki wodza III Rzeszy, z pamięcią o całym okrucieństwie, którego się dopuścił, życie seksualne Adolfa Hitlera pozostawało raczej przeciętne. Demonizowanie przestrzeni prywatnej Hitlera jest bardzo częstym, ja to nazywam mechanizmem obronnym wszystkich tych, którzy nie chcą zaakceptować, że Hitler był ogólnie rzecz ujmując całkiem normalnym człowiekiem. Oczywiście jest kilka kart, które wciąż pozostają niejasne i prawdopodobnie takie pozostaną. Mam tutaj na myśli przede wszystkim dziwną skądinąd relację, która łączyła Hitlera z jego własną siostrzenicą. Jeśli już jednak chcielibyśmy nakreślić jakiś odstający od normy portret Hitlera, to z dużą słusznością moglibyśmy wskazać, że cechował się on swoistym narcyzmem. Zawsze stawiał siebie na pierwszym miejscu i z dużym prawdopodobieństwem nie był w stanie stworzyć normalnej relacji. Niestety żaden psycholog nigdy nie przeprowadził rozmowy z Adolfem Hitlerem, a przynajmniej nie wiemy, czy do takiej rozmowy kiedykolwiek doszło. Na pewno nie dysponujemy żadnymi dokumentami, które byłyby w stanie to potwierdzić, a tym samym wszelkiego rodzaju hipotezy na temat seksualności Adolfa Hitlera pozostają w sferze domysłów. Podsumowując, przeważająca część mitów narosłych wobec osoby Adolfa Hitlera nie przetrzymuje krytyki. Jeśli jesteście ciekawi, jakie hipotezy stawiano względem Führera, to z tego miejsca serdecznie polecam Wam książkę pod tytułem Mity o Hitlerze, która skłoniła nas do poruszenia tematu dzisiejszego odcinka. A póki co dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń i Justynę Stopińską, a ponadto panów Krystiana Dziarka, Tomasza Sadurskiego, Damiana Dziedzica, Piotra Bulicę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times, Adriana Martynowicza, Kamila Kubowa, Piotrka Witonia, Pawła Łabno i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.